Dzień dobry, witam serdecznie. Tu zabytki techniki. Tak, wiem, długo mnie nie było, ale zapewniam, że jeszcze będzie się tutaj działo i to począwszy od dzisiaj, od tego materiału. Stali widzowie pamiętają zapewne odcinki, w których gościliśmy w firmie Unitra. A przypomnę, że Unitra to jest projekt, w ramach którego między innymi powstały dwa zupełnie nowe gramofony. Ich nowość nie polegała na opracowaniu nowej plinty, jak pewnie wielu się spodziewało, ale są to konstrukcje opracowane od samego początku, od zera do końca. Powstał nowy napęd, powstało ramię, powstała wkładka gramofonowa, a za tym wszystkim stali panowie Adrian Krupowicz i Daniel Kostrzewa. I to na spotkanie z tymi właśnie ludźmi chciałbym Was dzisiaj zaprosić, bo to światło dzienne ujrzał zupełnie nowy projekt Soundworks. Gdzieś tu na dole widzicie odnośnik do ich strony internetowej. Panowie pozostają przy technice gramofonowej, przy tej technologii, przy nagraniach. Mają bardzo ambitny plan, żeby odmienić tę branżę w Polsce, ale o tym będą opowiadać Wam sami. Ja tylko proszę, abyście zostali do końca, bo padnie tutaj propozycja dla Was wszystkich. Pojawi się też coś zupełnie nowego w naszej polskiej rzeczywistości. Pojawi się możliwość zaczerpnięcia z doświadczeń Daniela i Adriana, z ich wiedzy, z tego wszystkiego, czego nauczyli się przez ostatnie lata. Postanowili podzielić się z tym wszystkim i będziemy mieli okazję z tego skorzystać. A z tej okazji, że dowiadujecie się o tym z tego filmu i z tego kanału, będą specjalne warunki, więc myślę, że warto poczekać, warto zostać. I jeszcze na samym końcu będzie jeszcze taka scena po napisach z pewną zagadką. Dla miłośników oczywiście gramofonów. A więc zapraszam na spotkanie z naszymi gośćmi. Słuchajcie, mamy dla Was newsa i świeży temat, tą oto płytę. Dostaliśmy ją z Adrianem dosłownie kilka godzin temu, nie mieliśmy jeszcze czasu przetestować. A co to jest? To jest Test Press, czyli wersja testowa naszej nowej płyty STR1, płyty testowej oczywiście, która po raz pierwszy w Polsce została wykonana w technice half-cutu. O half-cucie jeszcze za chwilę powiemy więcej, bo to jest bardzo ciekawa rzecz dla entuzjastów gramofonu. Ale może najpierw, Adrian, przetestujmy, czy ona w ogóle działa, bo rzeczywiście jeszcze jej nie uruchamialiśmy. Więc proszę Cię, Adrian, czyń honory. Dzięki. Tylko nie upuść. No tak, puśćmy sobie utwór testowy. No i może dwa słowa o tym, co jest na tej płycie. Płyta jest zrobiona po to, żebyśmy mogli tak naprawdę zmierzyć charakterystykę i częstotliwość wkładki. No i to, co tutaj mamy, to zarówno mamy zobrazowanie na oscyloskopie, jak i na mierniku wartości skutecznej napięcia. Dodatkowo, no żebyśmy mogli to wykonać, to mamy tutaj wzmacniacz. Ciekawostką jest to, że ten wzmacniacz jest przerobiony, bo jak widzicie, teraz mam ustawienie w pozycji korzystania z radia, a korzystamy z gramofonu, także to nie jest przypadek, że to działa. Oczywiście, jeżeli byście mieli taki wzmacniacz, to w ten sposób to nie zadziała. Różnica u nas polega na tym, że pod tym przyciskiem kryje się klasyczny przedwzmacniacz z krzywą korekcji RIAA, czyli tak zwaną DM fazą, a tutaj jej nie ma. Ona jest po to, żeby właśnie można było szersze pasmo zmierzyć. No i tutaj nie sposób, jak mówimy o gramofonach, to nie sposób nie pozdrowić panów z Foniki, bo też miałem z nimi kontakt i tutaj mamy klasycznie historyczny akcent. Mianowicie do tego wzmacniacza mamy doczepione obciążenie. To obciążenie to jest fragment linii produkcyjnej, która była wykorzystywana do produkcji wzmacniaczy, także w momencie, kiedy konserwowałem to urządzenie, niestety wymagało odświeżenia po, myślę, 40 latach, od kiedy było intensywnie eksploatowane, a potem leżało gdzieś przez pewien czas w zapomnieniu.
to nie jeden wzmacniacz tutaj grube waty na tym obciążeniu właśnie wyładował. I do tego obciążenia mamy dołączony właśnie oscyloskop, który bezpośrednio pokazuje nam sygnał i tu mierzymy sobie wartość skuteczną. Także w trakcie jak będziemy z tego korzystać, tutaj sobie rozmawiać, to będziecie widzieli, że kolejno częstotliwość się zmienia. Ja jeszcze może tutaj poszerzę. Ale poczekaj, Adrian, bo jeszcze tak bardzo szybko przeszedłeś, jeżeli chodzi o wzmacniacz do porządku Tak. dziennego nad rzeczą, która wydaje mi się, że no też tak, jest zapomniałem unikalna, o tym. ponieważ ten preamp bez krzywej RIA, to gdzie go kupiliśmy? No Nigdzie nie go ma- nie kupiliśmy, bo takiego wzmacniacza nie ma w ogóle na Tak. rynku. My go zbudowaliśmy, go tutaj włożyliśmy i to też o tym też szerzej powiemy, bo już niedługo być może też taki przedwzmacniacz będziecie mogli sobie kupić. Czy on się do czegoś przydaje? No szczerze mówiąc teraz przydaje się głównie do pomiarów, tak? Bo wyłączamy krzywą RIA, to może właśnie powiedzmy o tym więcej, Adrian. Tak, Co dzięki temu dostajemy? Ważne jest to, że musicie wiedzieć o tym, że korekcja jakby pozwala nam lepiej zapisać jakby utwory na płycie, korelując pewne rzeczy związane z ruchem w rowku i mielibyśmy przy niskich częstotliwościach mielibyśmy problem z szerokością ruchu igły, a z kolei przy wysokich częstotliwościach mielibyśmy problem z szumem, gdzie się zbliżamy do szumu w rowku. I dlatego też stosujemy tą korekcję, ale ważne jest to, że jeżeli ją stosujemy, no to mamy właśnie z automatu problem z wysokimi częstotliwościami. Czyli można powiedzieć, że ona przeszkadza w precyzyjnym pomiarze naszego zestawu, tak? I nieraz jak wy kupowaliście droższe wkładki, to na pewno widzieliście, że one mają napisane do 50 kHz. No i tu od razu mówię, że na klasycznej płycie nie macie szans tego zmienić, pomimo że ta płyta faktycznie, czy ta wkładka może obsługiwać tą częstotliwość. Dlatego właśnie ta płyta zawiera utwory zarówno z korekcją RIA, gdzie mierzycie w takim typowym setupie i sprawdzacie swój przedwzmacniacz, jak i też możecie zmierzyć całe pasmo wkładki, korzystając właśnie z pomiaru bez krzywej. Czyli bez słuchajcie, RIA. żeby to wybrzmiało, tworząc płytę, przy okazji stworzyliśmy przedwzmacniacz gramofonowy. Tak, no i to cenne narzędzie pomiarowe, także... Dobra, ale jeszcze jedną rzecz zrobiliśmy, a propos, wracając teraz trochę, przechodząc do half cutu i właśnie tego, czym jest half cut, dlaczego on jest taki trudny i dlaczego tak mało w Polsce jest płyt z half cutem, chociaż za granicą na przykład płyty, które są handlowo pod nazwą Half Mastering Speed są dosyć popularne, u nas tego w ogóle na razie nie ma. No właśnie. Trochę się bawimy bardziej w kolory zamiast... Trochę w kolory, jakieś takie właśnie ciekawe, wizualne rzeczy, Tak. a można, jest fajna technologia, z której można skorzystać, z której w zasadzie każdy von Neumann, każdy Neumann może skorzystać, jak się umie go obsługiwać, my potrafimy. Musieliśmy chyba jeszcze, przypomnij mi Adrian, coś zmodyfikować w gramofonie, że... Tak, tak. No to może też możemy o tym wspomnieć, bo ten gramofon, jak się przyjrzycie, to on jest o tyle nietypowy, że ma wyciągniętą płytkę na zewnątrz i ma przerobiony ten układ, gdzie jest jakby ta obwiednia sygnału, która prowadzi detekcję, jakby żeby wytyczyć właściwą prędkość obrotów. Chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość też puszczenia tej tutaj na tym talerzu, to nawet możemy zaobserwować, że w momencie, kiedy mamy jakąś częstotliwość i będzie ten sygnał, jeżeli ja sobie wcisnę ten przycisk, to zobaczycie, że spadnie amplituda dwukrotnie i widzicie, że się rozciąga, bo zwalnia dwukrotnie. No to wynika z tego, że ten gramofon właśnie obsługuje dwie prędkości i ma prędkość 16,2, czyli połowę tej klasycznej prędkości, po to, żeby można było sprawdzać lakiery, które są wycięte właśnie tą techniką. Czyli żeby przygotować taką płytę w half-cutie, nie tylko zrobiliśmy preampa, żeby tutaj pozbyć się krzywej RIA, ale również zbudowaliśmy sobie taki gramofon, który odtwarza płytę z taką prędkością, z jaką ona w half-cutie jest nagrywana. No i tu myślę, że możemy się przyznać, że jakby trudności techniczne, które mieliśmy, bo w fabryce Takt, gdzie w dziale masteringu spędziliśmy sporo godzin właśnie przy tym Neumanie, bo trzeba wiedzieć, że jeżeli... Pozdrawiamy Takt przy okazji. Co złego to nie my. Kolejny raz. Natomiast to, co warto wiedzieć, to to, że jeżeli sobie puścimy 2 razy wolniej ten talerz, co standardowo Neumann właśnie posiada, to problemem się staje ta krzywa, bo ona wypada w złym miejscu. Więc zaczyna się coraz skomplikowana zabawa, żeby właściwie obrobić ten plik albo przestawić też przedwzmacniacz w Neumannie, w wycinarce do płyt, aby móc właśnie potem po
wróceniu do właściwej prędkości obrotowej, żeby móc mieć te właściwe parametry i tą korekcję w właściwym miejscu. To jeszcze tak dla porządku, tylko powiedzmy, bo dużo informacji padło. Half cut, czy ten half mastering speed, jak to jest tam nazywane handlowo, to jest idea polegająca na tym, że płytę, którą odtwarzam z normalną prędkością 33,1/3, normalnie nagrywam też z prędkością 33,1/3, a w half cutie nagrywamy z prędkością 16,2/3 i nam się wszystko ładnie rozjeżdża wtedy. Tak, i potem wracamy, tak, natomiast właśnie jeżeli zrobimy dobrze to nagranie, to zyskujemy te walory, że dwukrotnie, bo co jest problemem? No między innymi w maszynie do wycinania przegrzewa się głowica, jeżeli wycinamy wysokie częstotliwości i w ogóle jest trudno, już nie będziemy wchodzić w wyliczenia velocity i tak dalej, tych rzeczy, natomiast problemem staje się po prostu techniczne ograniczenia samej głowicy, która musi z bardzo dużym amplitudą wycinać wysoką częstotliwość, więc wtedy dla uproszczenia, jak w half-cutie wycinamy 20 kHz, to jest tak, jakbyśmy wycinali 10 kHz, czyli ta głowica ma dużo łatwiej, żeby to wykonać. Głowica może sobie odpocząć. Muszę powiedzieć, że ja prawie znienawidziłem technikę gramofonową po tych 2 miesiącach eksperymentów, ale chyba też zrozumieliśmy, dlaczego w Polsce nie robi się half-cutu po tych 2 miesiącach. Nie? Bo jest to jednak dosyć trudna technologia do wycięcia, do zarządzania tym sygnałem, który wchodzi na wycinarkę, bo potem już jest prosto. Dla Was, jako dla użytkowników, ta płyta ma po prostu działać na gramofonie 33,1/3 i Was to nie interesuje, czy ona jest w half-cutie, czy nie, natomiast dla masteringowca no jest to dosyć trudne. Tak, jest to duże wyzwanie. No właśnie, no i może też warto powiedzieć, że jakby z całego tego naszego rozdziału w technice audio, który, no ja się cieszę bardzo, że miałem okazję wrócić do tego, co mnie najbardziej zawsze cieszyło z inżynierii, to no, spędziliśmy dużo czasu na projektowaniu tych urządzeń, na wykonaniu tych wszystkich urządzeń, które znacie, mówiąc wprost, z Unitry. To była naprawdę wspaniała rzecz, żeby po pierwsze wpaść na ten pomysł, po drugie dać życie tym urządzeniom i nie chcieliśmy tego czasu, który poświęciliśmy, tych kontaktów, które też no, mamy ludzi z Making Vinyl czy Vinyl Alliance, jakby chcieliśmy skorzystać z tej wiedzy. Mieliśmy też w toku eksploracji bardzo dużo pomysłów, między innymi właśnie chcemy zrewolucjonizować tą branżę winylową, bo ona bardzo mocno się obecnie opiera na latach 80. i tym, co było najlepsze. Więc to jest trochę taki dinozaur, który nagle ożył i doceniono te walory. Raczej bym powiedział, że to jest taka krowa, która ciągle daje mleko, nie? W sensie dużo firm zarabia na technice gramofonowej, nie inwestując tak jakby trochę w drugą stronę i nie zastanawiając się, wyjąłem w tym roku z tej branży gramofonowej i z tych gramofoniarzy ileś tam milionów euro, to może zrobię coś nowego, może stworzę coś nowego. My to chcemy zrobić. Uważamy, że w branży, że w ogóle w technice winylowej jest bardzo duży potencjał, który jeszcze nie jest wykorzystany. I tutaj myślę, że uda nam się trochę rynek zadziwić. No tak, bo szczerze mówiąc, tak jak pojeździłem po świecie i byłem w różnych wytwórniach płytowych, to najlepsze te wytwórnie, które mają teraz i profesjonalnie się zajmują tematem, to umieją bardzo dobrze obsłużyć sprzęt, który był stosowany w latach 80. Natomiast nie ma tego ciągu dalszego, czyli nowej generacji, tak? I właśnie to jest to, co my chcemy wprowadzić, między innymi idąc w kierunku wielokanałowości i też innych rzeczy związanych z krzywą i tak dalej, także mamy sporo pomysłów i lubimy bardzo ten temat. No i tutaj w związku z tym też chcieliśmy uporządkować jakąś wiedzę, bo problemem jest też to, że w wielu miejscach ludzie mają poczucie, że umieją ustawić gramofon, ale nie w pełni jest spełnione to założenie. Chodzi mi o to, że sporo jest takich niedopowiedzeń, czasami jest tak, że mamy gdzieś tam prezentację sprzętu, a podstawowe rzeczy są zaniedbane. Więc między innymi stąd się wzięła ta płyta, która jest takim, no, myślę, że nam się udało zebrać takie naprawdę najważniejsze rzeczy i warto powiedzieć, że oprócz takich trudniejszych rzeczy, jak akurat teraz widzicie, tam są bardzo podstawowe utwory, takie, które pozwalają sprawdzić ustawienie w fazie sygnału. Tak, bo ważna rzecz, bo może Wam się wydawać, że skoro my tak przy takim zestawie jesteśmy, my jesteśmy przy takim zestawie, bo my testujemy tą płytę, za chwilę, w sensie myślę, że jutro damy znać do tłoczni, jest ok, nie jest ok, będziemy tłoczyć. Natomiast dla użytkownika
Bardzo długo siedzieliśmy też na tym, żeby to była prosta płyta, żeby prostymi domowymi metodami od A do Z, wykorzystując właśnie te nasze 5 prostych kroków, można sobie cały ten analogowy zestaw audio ładnie ustawić i tak rzeczywiście wyciągnąć z niego Tak. 100%. No ale jednocześnie też warto powiedzieć, co oprócz tego, wiadomo, jakby tutaj mamy zapis analogowy i sam ten fakt jest ciekawy, ale nośnik winylowy no jest z nami, to jest drugi w zasadzie historycznie nośnik, który funkcjonuje, a w zasadzie drugim ważnym faktem jest to, że najdłużej w historii jest żywy, w sensie, że cały czas się go używa i stąd też powstała właśnie Akademia Gramofonu, czyli to, że chcemy Wam opowiedzieć nie tylko o kwestiach historycznych, ale krok po kroku przejść przez też zagadnienia związane z masteringiem. Chcemy Wam od kuchni pokazać, jak się realizuje te płyty różnego rodzaju. Dużo jest formatów, prędkości. Ludzie często się zastanawiają, a taki kolor to będzie dobry, a taki będzie zły, a czy ten half-cut to w zasadzie to jest taki mit o świętym gralu w Abbey Road, czy to naprawdę coś wnosi. I powiemy od kuchni o wszystkich tych technicznych rzeczach i przejdziemy też do kwestii związanych z ustawieniem i w ogóle z tym, co warto zrobić i zarówno są rzeczy bardzo proste podstawowe, jak i takie, które nawet niewielkim nakładem zwiększają bardzo nasze możliwości. Czyli w skrócie, robimy przedsięwzięcie dla konsumentów, dla użytkowników, które nazywa się Akademia Gramofonu. To przedsięwzięcie kosztuje 159 zł na miesiąc przed podwyżką. Nie, kto wie, ten wie, o co chodzi. I zapraszamy na nie chyba wszystkich. Czy tylko tych, co się nie znają, czy tych, co się znają lepiej, gorzej? Jak Nie, ja myślę właśnie, że wszystkich, bo zarówno są te rzeczy ciekawe pod względem historycznym, jeżeli ktoś bardziej jest nastawiony na w ogóle, żeby trochę posłuchać o historii muzyki i tych rzeczach związanych, jak to się rozwijało w ogóle rejestrowanie dźwięku, jak i też no, dużo takich ciekawych niuansów technicznych, które nie każdy od razu musi kupić sobie oscyloskop, żeby mieć przyjemność z tego, więc tutaj jakby, a myślę, że największą wartością, bo ja osobiście mam problem czasami taki, że materiałów w internecie jest bardzo, bardzo dużo. Ale... No właśnie, bo też chciałem o to zapytać, tak trochę grając adwokata diabła. No właśnie, jest dużo, jest za darmo. A Tak. to jak przekonasz kogoś, żeby zapłacił 159 zł za coś, co jest za darmo w internecie? No właśnie, no tylko gdybyśmy mieli sytuację taką, że wszystko jest w internecie, oczywiście, że czasami sobie nie Ale wszystko jest w internecie. Ja wiem, no, możesz sobie sprawdzić, wiesz, kurs programowania i tak dalej, natomiast faktem jest taki, że z jakiegoś względu zapisujemy się na studia, kursy czy inne rzeczy, bo oczywiście czasami coś prostego na szybko warto jest sprawdzić, ale często jest tak, że ogląda się 3 filmiki i są sprzeczne informacje. No i wtedy... No dokładnie, jest wtedy co jest prawdą, nie? Tak, no i jeszcze kolejną rzeczą jest to, że jeżeli oglądasz takie gotowe materiały, no to najczęściej mamy no, coś, co już jest po prostu zmontowane i teraz albo to zrozumieliśmy, albo nie, albo się z tym zgadzamy, albo nie. Natomiast tutaj ważną częścią naszych kursów jest to, że po każdym, jest w ogóle 11 spotkań, to łącznie daje 25 godzin materiału, który jest rozłożony na 11 miesięcy i po każdej z tych sesji jest No pytania i odpowiedzi, tak? I tutaj właśnie liczymy na to, że ten dialog właśnie pokaże... Liczymy na tą interaktywność. My też chcemy z naszymi kursantami stworzyć społeczność. To jest coś więcej niż po prostu kurs, że my się nagadamy. Fakt, że się nagadamy, bo wyszło nam 25 godzin gadania samego, bez tych sesji Q&A, które jeszcze będą, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, żebyście byli Wy z nami, między sobą, społecznością, która razem uczy się techniki gramofonowej, która jest chyba, no Adam, szczerze, najbardziej wymagająca. Najstarsza obecnie używana, ale też najbardziej wymagająca. Te wszystkie cyfrowe rzeczy też są fajne, też z nich korzystamy, ale tutaj mamy i mechanikę, i akustykę, i elektronikę. No mamy trochę wszystkiego i trochę się na wszystkim trzeba znać. I dlatego, i teraz Was zniechęcę, bo do tej pory zachęcaliśmy, i dlatego ten kurs jest wyczerpujący. To jest, słuchajcie, 25 godzin. Rozłożyliśmy to na 11 miesięcy. Oczywiście w każdej chwili można się wypisać i przestać płacić i tyle, ale zachęcamy, bo po tym jesteście naprawdę ekspertami z gramofonów. I czy wykorzystacie to zawodowo, w sensie jesteście na przykład specjalistami w sklepach audio, czy wykorzystacie do swojego hobby, czy wykorzystacie do pracy pod tytułem reparacji gramofonów, no to będziecie mogli sobie powiedzieć, po tym kursie znam się na gramofonach.
No i co, no generalnie to myślę, Coś że... nam się zepsuło chyba. Nie, wróciliśmy do niskich częstotliwości. To słuchaj, jest jeden A powiedz, plus. Adam, właśnie, Nie. skoro wróciliśmy do niskich częstotliwości, to jeszcze Cię zapytam o to złośliwe pytanie z Halfcatem, no bo tak powiedziałeś o tych wysokich częstotliwościach, że Halfcat nam tutaj bardzo pomaga. Pomaga tej głowicy jakby nie spalić się, tylko rzeczywiście te częstotliwości wysokie nagrywać. A co w takim razie z niskimi częstotliwościami? Tak, to jest dobre pytanie, no bo równie dobrze moglibyśmy sobie powiedzieć, ok, fajnie, łatwiej jest nam wyciąć te wysokie, ale co z niskimi, prawda? No wiemy, że z założenia jakby płyta gramofonowa nigdy nie podbije jakoś bardzo mocno niskich częstotliwości. Jest to trudny obszar, bo między innymi przy samej fazie obniżamy ten poziom sygnału dziesięciokrotnie, tak? Więc przy tych skrajnym paśmie końcowym RIA. Więc z założenia to tak, to jest wyzwanie, natomiast no, po pierwsze stosuje się też specjalnie przygotowaną głowicę do tego, żeby ona właśnie mogła sobie poradzić z tymi częstotliwościami. No i to też jest jakby drugi koniec, tak? Czyli że trzeba też odpowiednio to zrobić. I gdybyśmy się rozważali, że mamy wyciąć manieczki i tam jest faktycznie dużo basu, no to... Manieczki? No to wiesz, Albo to nie twoje mów, albo pokolenie. nie W każdym bądź razie, gdybyśmy mieli wyciąć imprezę techno, to bym się wahał, czy faktycznie jest to materiał, który zasługuje na Halfcata i faktycznie nie straci tej niskiej Dobra, ale sekcji. widzicie, bo tu już wchodzimy trochę w te tematy, które chcemy szerzej z Wami pogłębić na Akademii Gramofonu. Nie każda technologia jest do wszystkiego i gdyby do nas, bo zresztą już tajemnica Poliszynela przychodzą artyści i gdzieś tam się pytają o ten Halfcat, to też nie jest dla każdego. Nie? To może trzeba właśnie- spojrzeć na muzykę i tak. sobie ocenić, czy jest sens wycinać to w Halfcacie i ładować w to kasę, czy może lepiej to wyciąć klasycznie Ale standardowo. może tu możemy też, już jak troszeczkę się rozgadaliśmy, to możemy wyjawić, że już właśnie ze studiem nagraniowym i jednym artystą pracujemy nad wydaniem albumu, który będzie właśnie wydany jako pierwszy za pomocą tego Halfcatu, także od razu mówię, nie będziemy do końca życia wycinać sinusów na płytach, tylko właśnie myślę, że po tej płycie ona też nam pozwoliła zestroić samą maszynę i to wycinanie i właśnie wykonamy, następnym krokiem będzie ten album artysty, który mnie akurat bardzo przypadł do gustu, ale tego już nie powiem, ale myślę, razie że to nie jest mówmy tak. fajny materiał, taki ambitny i no też osoba, która go masteruje, też no, uważam, że to jest człowiek, który ma bardzo duże doświadczenie, także tu połączyliśmy siły i to będzie także następna płyta, to nie będzie sinus, tylko już będzie prawdziwa muzyka i to przez duże. I to jest, uważam, też coś fajnego, co my wnosimy do tego polskiego świadka, nie? Bo jak sobie wpiszecie gdziekolwiek w wyszukiwarkach Half Mastering Speed, znajdziecie mnóstwo płyt. Znajdziecie mnóstwo tego typu płyt, nawet w polskich serwisach sprzedających tam płyty, ale nie znajdziecie polskiego artysty, nie? A my to wnosimy i już za chwilę to będzie, nie? Już za chwilę na tym polskim podwórku ten Halfcat czy Half Mastering Speed, jak to się ładnie komercyjnie nazywa, też uruchomimy, nie? No i co, myślę, że na razie to tyle. Od razu możemy... Tylko tyle, aż tyle, tak? Tak, ale myślę, że możemy zdradzić, że też będziemy dokumentować kolejne kroki, także będą kolejne odcinki, no i będziemy się systematycznie dzielić tymi. Śledźcie nasz rozwój. My przede wszystkim, wiecie to z naszych gdzieś tam poprzednich wystąpień, jesteśmy pasjonatami audio, naprawdę nas to kręci i jara. Więc też bądźcie z nami w kontakcie. Macie jakieś pytania, pomysły, chcecie po prostu pogadać o audio, zapraszamy bardzo chętnie. Nie? Przynajmniej ja, Adrian, nie wiem jak Ty, No ja też jak najbardziej. żeby nie było, że mówię za Ciebie. Okej, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za ten trochę przydługi występ i no mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia na kursie. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że jestem gdzieś blisko tego projektu i podobnie jak mogłem śledzić rozwój Unitry, tak teraz jestem gdzieś w pobliżu Soundworks. Już wiecie, że będzie kurs poświęcony technice gramofonowej, poświęcony historii tych urządzeń i w ogóle takie kompendium wiedzy, coś czego nie było w naszej polskiej rzeczywistości do tej pory. Ja chciałbym przy tym wszystkim podzielić się z Wami swoim doświadczeniem, bo ja mam tyle lat, że pamiętam gramofony ze swojej młodości. Miałem taki gramofon w domu, kupowałem płyty, później to przeminęło, przyszły inne nośniki i nie tak dawno temu, tak naprawdę gdzieś w okolicach początku tego kanału postanowiłem wrócić do gramofonów, do płyt winylowych. Szczęściem ta moja kolekcja
gdzieś tam się zachowała, no ale stanąłem przed takim zadaniem, żeby kupić gramofon. I teraz co tu wybrać? W dzisiejszych realiach mamy ofertę, myślę od kilkuset pewnie złotych do wielu dziesięciu tysięcy złotych. Trzeba coś wybrać. Ja nie ukrywam, że skończyło się to po prostu zaufaniem do kogoś innego, zaufaniem do jakiejś opinii internetowej, a to się może różnie skończyć. A tutaj już czuję i wiem, że po takim kursie na pewno będziecie w stanie świadomie wybrać sobie gramofon, świadomie go kupić, a jeśli już macie, to świadomie go używać, bo to też nie jest ani proste, ani oczywiste. A jeśli macie gramofon ze swoich dawnych lat, no to będziecie mieli wiedzę, co z nim zrobić, by tę jego świetność przywrócić. Ja na ten kurs się wybieram, Was też zapraszam. On się rozpoczyna 3 marca, czyli już za chwilę. Będzie 11 spotkań co miesiąc. Mają trwać od 2 godzin do 2,5. Będzie interaktywnie. Będziecie mieli okazję poznać tych kolegów, zadawać pytania, dyskutować. Kosztuje to wszystko 159 zł miesięcznie. Jeśli ktoś zdecyduje się zapłacić z góry, będzie dodatkowa zniżka w wysokości 10%, a jeśli podacie kod, który Wam się teraz wyświetla, to zniżka wyniesie 20%. A więc zachęcam i do zobaczenia na kursie. Tak jak było obiecane, na koniec odcinka zagadka. Co tu widzimy? No gramofon jak gramofon, tu w tym miejscu mamy antyskating. No widzicie, że leży płyta, są normalnie utwory, no i teraz powiedzcie mi, co tu się dzieje. Kładę sobie igłę i zobaczcie, ona się kurczę w ogóle rowków nie trzyma. Jak jeszcze kręcę ustawieniem skatingu, to ona w ogóle jeździ po tych rowkach, więc ciekaw jestem, czy ktoś zgadnie, co tu się dzieje. Więc piszcie w komentarzach, zobaczymy, czy ktoś zgadnie, dlaczego to ramię się tak zachowuje, mimo że widzimy, że tutaj są utwory na tej płycie.